Na pewno słyszałeś i słyszałaś o czymś takim jak wypalenie zawodowe. No, myślę, że znasz ten być może z autopsji ten termin. Natomiast istnieje i dzisiaj chciałabym do tego trochę nawiązać coś takiego jak wypalenie rozwojem, czyli takie nastawienie do siebie, że bardzo dużo ci brakuje. To, co tutaj teraz jest, co sobą reprezentujesz, co myślisz, co czujesz, jakie doświadczenia zgromadziłeś, to nigdy nie jest wystarczające. To zawsze jest za mało. Więc puszczasz się w taki pęd za tym, żeby nadrobić rzekome zaległości. I im jesteś starszą osobą, czyli jeżeli w ten sposób podchodzisz do siebie w wieku 20 lat, to jeszcze to jest na zasadzie dobra, szybko, muszę się spieszyć. Natomiast jeżeli jest 30, 40 czy więcej, to sobie myślisz, tyle lat zmarnowałem. I robisz sobie wyrzuty, i doprowadzasz do zmęczenia, i doprowadzasz do poczucia, że nigdy nie jest wystarczająco dobrze. No i mamy wypalenie rozwojem. Przynajmniej jesteś już bardzo blisko tego. To jest taki moment, w którym orientujesz się, jak mało masz sił. To znaczy, jak bardzo jesteś zmęczony lub zmęczona. Jak bardzo wszystko, co robisz, każde najmniejsze czynności w toku twojego dnia, tak naprawdę są do tego, żeby ciebie naprawiać. Albo żeby, mówisz sobie, że jest tam pewna przestrzeń do ulepszenia. No i ja ci mówię, że to znaczy, że jest tego za dużo. Jeżeli jesz coś po to, żeby siebie ponaprawiać i ciągle, non stop. Jeżeli jedyne rzeczy, po które sięgasz w sensie czytania, słuchania, oglądania, to jest głównie, żeby siebie ponaprawiać, żeby siebie nauczyć czegoś nowego. Czy relacje, w które wchodzisz, to ma służyć czemuś, budowaniu jakiejś twojej umiejętności albo lepieniu z tej relacji czegoś, co będzie już w końcu wystarczające. Jeżeli gdzieś z takich momentów składa się twoje codzienne życie, to znaczy, że tego jest za dużo. I oczywiście ja tutaj nie mówię, że rozwijanie się, rozwój sam w sobie jest czymś złym. No absolutnie, że nie. Ale mówię coś, co już powtarzałam na tym kanale chyba miliony razy. To dawka czyni truciznę i chodzi o dozę, chodzi o tą dawkę. Chodzi o to, że każdego dnia, 24 godziny na dobę masz nastawienie pracy. To ma być praca usilna, zresztą się mówi, tak? To usilna praca nad sobą. No nie, to znaczy, że jedziesz na ciągle bardzo mocno wciśniętym pedale gazu, gdzie w ogóle nie korzystasz z hamulca. A wszystko, co na tym świecie istnieje, począwszy od naszego oddechu, od naszych relacji, gdzieś coś jest, w jakiś sposób przybliżamy się do czegoś, napinamy coś, ale i odpuszczamy. Nasze kroki to jest napinanie i relaksowanie mięśni. Cokolwiek, co zechcesz sobie wymyślisz, zawsze działa na zasadzie pewnej równowagi i naprzemienności. Natomiast jeżeli gdzieś czujesz na sobie taki faktycznie ucisk, no to znaczy, że gdzieś w jakimś sensie jedyne co robisz, to naciskasz, a nie relaksujesz, odpuszczasz. I dzisiejszym filmem chcę ci o tym przypomnieć. Po prostu o tym przypomnieć, bo to jest po pierwsze paradoksalnie bardzo rozwojowe umieć odpuszczać, umieć akceptować, a nie tylko i wyłącznie ten pęd do przodu. A po drugie, paradoksalnie, im więcej się skupiasz i mówisz sobie, ile ja jeszcze rzeczy mam, jeszcze długa droga przede mną, często są takie komentarze pod moimi filmami. Im więcej to sobie powtarzasz, im więcej sobie ustawiasz swój rozwój jako jest tyle zaległości do nadrobienia, tym bardziej rośnie w tobie poczucie braku wystarczalności, braku poczucia własnej wartości, własnej ważności, bo masz wrażenie, że to, co jest tu i teraz, to jest absolutnie nie do zaakceptowania, to jest coś do wypracowania, to jest dopiero jakiś kawał modeliny, z której trzeba coś ulepić, ale to nie ma w ogóle jeszcze żadnego kształtu, ani wartości. I to jest naprawdę za dużo, to jest przygniatające, to jest przytłaczające, to jest bardzo męczące. Dodatkowo jeszcze dochodzi do tego, już oprócz tego, że tak
gdzieś ten cały rozwój, praca nad sobą zamienia się w narzędzie tortur tak de facto, to ciągle gdzieś jest dążenie, ciągle jest jakieś pragnienie, ciągle sięgasz gdzieś po jakieś jutro. Czy to będzie, widzisz to, że faktycznie coś się jutro zdarzy, czy się zdarzy za miesiąc, czy się zdarzy za rok, a może w ogóle nawet nie masz i trudno ci gdzieś wskazać jakiegoś jutra, co to może być, ale nadal po to sięgasz. A to oznacza, że to, co jest tu i teraz, wyrzucasz do kosza. To jest olbrzymia cena, którą się płaci za tą pracę nad sobą, dlatego że jedyne, co mamy, to dziś. Jedyne. Nie mamy żadnego jutra. Co najwyżej, faktycznie o jakiejś dacie, na przykład jutrzejszego dnia, to jutro tak naprawdę stanie się czymś, co mamy nadal tu i teraz. To będzie te tu i teraz. Więc jedyne, co mamy, to tu i teraz i dlatego tak ważne jest, żeby nie ignorować tego, ani nie wyrzucać za okno dla jakiegoś potencjalnego jutra, które nie wiadomo, kiedy ma przyjść. A zresztą, jeżeli już przyjdzie, to często ta niewystarczalność i te braki, którym karmisz tą teraźniejszość, no po prostu stanie się tym, czym codziennie jest. Czyli jeżeli codziennie gdzieś powtarzasz sobie, ja jeszcze mam długą drogę, jeszcze mi bardzo brakuje, jeszcze muszę tego się nauczyć i masz taki zwyczaj traktowania siebie i to nazywasz rozwojem osobistym, to czy to owo dziś jest faktycznie z dzisiejszą datą, czy to dziś, obecnie, teraz będzie z jutrzejszą datą, czy z datą za miesiąc, za rok, to ty będziesz tak samo siebie traktować, bo to będzie ten sam moment, bo tylko mamy ten jeden moment. Mówię ci, nie tędy droga. Czasami dobrze jest sobie przypomnieć o innej stronie, wrócić do tego, co jest realnie tu i teraz i zatrzymać się, a przynajmniej zwolnić tempo. Zauważyć, co jest i przypomnieć sobie, że rozwój to nie jest ciągła gonitwa, bo często ta gonitwa ma służyć temu, że mam się poczuć lepiej, mam lepiej wyglądać, mam lepiej funkcjonować, tylko tak de facto w czym ty się tak naprawdę, my wszyscy, oczywiście wszystkich nas dotyczy, w czym my się tak naprawdę ćwiczymy? No w sięganiu, w dążeniu, w pragnieniu. To umiemy bardzo dobrze. Natomiast w byciu, tu i teraz, byciu wystarczająco nie genialny, perfekcyjny, idealny człowiek, ale wystarczająco żeby sobie usiąść i się cieszyć tą chwilą. Czy ta chwila jest zjedzeniem kanapki? Czy ta chwila jest obejrzeniem jakiegoś filmu na YouTubie? Czy ta chwila jest po prostu posiedzeniem i popatrzeniem, jak liście spadają z drzew? To już jest wystarczająco dobrze. I dzisiaj mam ci do przekazania właściwie 3 metody albo jakieś kierunki, które właśnie wiodą w ten inny sposób myślenia. Nie sięgania ciągle gdzieś i zastygnięcia w tym odruchu, tylko to ja się sobie ugruntuję tu, gdzie jestem i się trochę zadomowię, rozgoszczę w tej chwili. Numer 1. Wprowadź dzień bez naprawiania. Jeżeli ten pęd, to poczucie, że jesteś tak mocno niewystarczająca, jaka jesteś tu i teraz, jeżeli to towarzyszy ci bardzo intensywnie na co dzień, to proponuję ci urządzać sobie w każdym tygodniu dzień absolutnego zakazu pracy nad sobą. Daj sobie taki szlaban. Czyli jeżeli chcesz coś obejrzeć, to niech to nie będzie psychologiczny podcast, nie wiem, jakaś analiza, wykład. Jeżeli chcesz coś posłuchać, niech to nie będzie coś, co ma głęboki cel, żeby naprawić coś, co w tobie, jakiś element, na którym akurat teraz aktualnie się skupiasz, bo jest rzekomo za mało. Nie? Za mało dopracowany, za mało funkcjonalny, optymalny.
Jeżeli to jest książka, to nie sięgaj po poradniki. Sięgaj po powieść, po komiks, po album. Pooglądaj go sobie po prostu. Albo po bajkę. I mówię tutaj do dorosłych ludzi. Tak, sięgnij sobie po bajkę, która ma bardzo ładne ilustracje. Masa tego jest, tak, dziś w dzisiejszych księgarniach. I są to opowieści, które się lekko czyta, a można też z nich coś wyłowić ciekawego, mądrego, ale nie na zasadzie usilnej pracy, tylko na zasadzie relaksu. Jeżeli jeden dzień tygodniowo to jest dla ciebie absolutnie nie do przeskoczenia, że uważasz, że to będzie jedynie marnotrawienie tego czasu, no to zrób sobie popołudnie. Popołudnie bez rozwoju, bez produktywności. I właśnie tutaj hasło naczelne jest takie: to, czym się zajmujesz w ten dzień, ma być inne niż twoja codzienność, jeżeli chodzi o podejście do siebie, a to oznacza, że bardzo często ma nie być produktywnie. Wręcz twoim celem jest bezproduktywność. Czyli to, że czytasz tą bajkę i pomyślisz sobie na końcu, no ale ten morał to był kiepski, albo wcale się z tym nie zgadzam. Super. No właśnie o to chodzi, bo nie masz wycisnąć tej cytryny. Zostaw ją w spokoju, daj sobie spokój i zostaw siebie w spokoju i daj sobie po prostu odpoczywać. To są momenty, które być może kojarzą ci się jedynie z marnowaniem czasu. Jeżeli tak jest, no to powiem ci jedno, tym bardziej potrzebujesz takich chwil. Bo jeżeli sądzisz, że czas spędzany tu i teraz na poczuciu, jest dobrze jak jest, mogę sobie pozwolić na to, żeby sobie zrobić herbatę, pooglądać jakiś film, na przykład taki jak ten na internecie, i nie spieszyć się nigdzie, nie ciągnąć siebie za włosy do jakiegoś celu, który jest naprawczy, optymalny, produktywny, funkcjonalny, nie wiadomo jeszcze jaki, no to tym bardziej zapraszam ciebie do tego, żeby sobie urządzać takie chwile pomimo dyskomfortu. Pomimo tego, że gdzieś tam jakieś radio w głowie będzie ci nadawać audycję pod tytułem ale to jest marnowanie czasu. Nie słuchaj się tego radia. Ty je będziesz słyszeć, ale nie słuchaj się. To znaczy zbuntuj się. Powiedz nie będę tego brała za dobrą monetę, nie będę w to wierzyć ślepo, tylko sobie dam spokój. I urządzaj sobie takie momenty regularnie. Nie na zasadzie, no dobra, raz w roku sobie odświętnie odpuszczę. To nie ma być jakaś anomalia, to ma być twoja norma. Norma taka, która mówi, rozwój nad sobą jest super, praca, fajnie, wszystko jest wartościowe, ale dbam o statystyki, czyli dbam o dawkę. Jak często naciskam na siebie, a jak często odpuszczam to i pozwalam sobie po prostu pobyć tak, jak jestem. Jest okej, na tyle, że mogę sobie posiedzieć i coś lekko doświadczać. To może być twój kubek herbaty czy cappuccino. To może być książka. To może być rozmowa z kimś, która nie musi być idealna. Nie musi coś z niej wynikać. Niech z tego wszystkiego nic nie wynika. Niech po prostu sobie czas mija, a ty w tym czasie się rozgość. Wracasz z tego pragnienia, dążenia, starania się. Aha, to tu jestem. Sobie pobędę. To jest jeden punkt. Przechodzimy do drugiego. Zmień pytanie z co jeszcze muszę naprawić na co już działa. To całe rozwojowe wypalenie, o którym mówiłam, bardzo często wynika z tego, że tylko przebywasz i zadajesz sobie tylko jedno pytanie. I to jest pytanie na zasadzie, co jeszcze naprawić muszę? Co jeszcze nie działa we mnie? W czym jeszcze kuleję? Co mi doskwiera? Co mnie uwiera? Co mnie boli, szczypie, drapie? Nie wiem co jeszcze. Czyli tak naprawdę nosisz przy sobie to jedno pytanie i jeżeli na nie tylko szukasz odpowiedzi, to znaczy, że wszystkie odpowiedzi, które znajdziesz, będą ci mówić: nie jestem wystarczająca. Mam dużo zaległości. No bo na tak postawione pytanie znajdziesz tylko takie odpowiedzi.
Więc zmieńmy pytanie. Zacznij sobie siebie pytać i oswajać, w ogóle nosić przy sobie pytanie, co już działa. Co już działa, co jest okej, co jest absolutnie wystarczające. Pamiętaj, to nie jest pytanie, co jest idealnie dopracowane, co jest po prostu perfekcją. To wyrzućmy przez okno. To naprawdę się nie nadaje do relacji ze sobą, a tak naprawdę w ogóle do życia. Dlatego zadajmy sobie pytanie, co już działa. I to jest pytanie, z którym możesz się obudzić, z którym możesz zasypiać, które może ci gdzieś towarzyszyć w twoich wpisach w dzienniku, pamiętniku, w twoich przemyśleniach, kiedy robisz sobie śniadanie, kiedy robisz makijaż, kiedy jedziesz tramwajem, kiedy pijesz sobie kawę, co już działa. Dlaczego to jest tak ważne, żeby mieć to pytanie ciągle gdzieś tam u siebie w kieszeni? Dlatego, że ono ci pokazuje, że są momenty i są etapy, są przebłyski, są obszary, są części w tobie i w twoim życiu, które naprawdę działają. I po prostu odczep się od nich. Daj sobie spokój, bo one już są okej. One już są okej. A skąd możesz wiedzieć, że są takie obszary? Bo to jest po prostu niemożliwe, żeby coś było tak czarno-białe, żeby biografia czy sposób funkcjonowania był tak czarno-biały, że albo jest perfekcyjnie, albo jest fatalnie. No właśnie najczęściej jest jedno i drugie naraz, czyli jest trochę szaro i ty funkcjonując w szarościach, pytasz siebie, gdzie jest to czarne, gdzie jest to czarne, gdzie jest to czarne, no będziesz mieć wrażenie, że to nie jest szare, a czarne. Dlatego pomieszajmy tej bieli trochę, do tego zmieszajmy i wyjdzie faktycznie realistyczny obraz ciebie. Co już działa? Może już działa to, że potrafisz mieć takie przebłyski odpuszczania swoich myśli samokrytycznych. Super. No to działa. To jest gigant, tak? Jeżeli masz takie przebłyski. Jeżeli masz takie przebłyski, kiedy zwyczajowo mówisz nie na jakieś zaproszenia, na jakieś wyjścia, na jakieś kontakty, na cokolwiek, co ciebie napina i za pomocą swojego wysiłku autorefleksji w końcu mówisz tak, zdarzyło ci się już kilka razy powiedzieć tak i pójść i jak znowu, nie było idealnie, ale uczestniczyłaś w czymś, no to jest ten moment, gdzie działa. To znaczy, że coś działa. Jeżeli sięgasz gdzieś po pomoc, jeżeli słuchasz czegoś, co jest dla ciebie pomocne, to znaczy, że coś działa. Jeżeli są momenty, w których potrafisz do siebie powiedzieć coś łagodnie, życzliwie, tak jakbyś mówiła to przyjaciółce czy przyjacielowi, to znaczy, że coś działa. Tych momentów jest dużo. Tylko jak na nie nie patrzysz w ogóle, no to wydaje ci się, że ich nie ma w ogóle, że takie nie istnieją. Ale one istnieją. Tylko warto sobie za pomocą czegoś i tym czymś jest pytanie, tak zagrabić jak grabiami przed oczy. Jest coś, co działa. I przypominać sobie o tym. Będzie ci łatwiej w ten sposób nie widzieć tego pierwszego punktu, w którym ci zaproponowałam dni bez naprawiania siebie. Będzie ci łatwiej widzieć je nie jako marnotrawienie czasu, tylko jako ja sobie mogę to poprzeplatać. Trochę pracy nad sobą, trochę odpuszczania, trochę zmiany, trochę akceptacji. Będzie ci łatwiej stosować ten punkt pierwszy, kiedy zastosujesz drugi. A jeszcze przed nami trzeci. Zastosuj zasadę jednej rzeczy. Oczywiście całym tym filmem ci nie mówię odpuść sobie wszystko. Nie mówię ci też idź na niekończące się wakacje, dlatego że realia są takie, że nadal powiesz mi, no ale mi nadal dokuczają jakieś relacje, mi nadal dokucza ten wewnętrzny krytyk, mi nadal dokucza brak asertywności. Okej. Ten trzeci punkt jest właśnie dla ciebie, jeżeli takie głosy ci się włączają. Tak, żeby ten spokój, który właśnie chcesz sobie dać, żeby on także przeniósł się na te momenty rozwoju, przypominam ci bardzo pomocną zasadę skupiania się na jednej rzeczy naraz. Czyli na przykład, jeżeli chcesz pracować z własnymi myślami, na przykład samokrytyką, nie?
ale masz jeszcze gdzieś tam z tyłu głowy świadomość, że ale jeszcze i asertywność, jeszcze to też bym dopracowała. A jeszcze relacje z tam kimś, ktoś tam z osobą A, B, C też bym dopracowała. A jeszcze poczucie wartości i tak dalej, i tak dalej. I tutaj się nagle tworzy jakaś gigantyczna lista. To jest ten moment, żeby też dać sobie spokój, a mianowicie skupić się na jednej rzeczy, czyli mówisz tym wszystkim innym obszarom swojego funkcjonowania, okej, ja was widzę, ja was słyszę, ja was widzę, ale teraz pracuję nad jedną z nich, jedną z was. I dlatego wszystkim innym odpuszczam, róbcie sobie co chcecie, jesteście, jak was widzę i wrócę do was pojedynczo. A teraz zajmuję się na przykład samokrytyką. I na tym się skupiamy, a nie na 500 innych rzeczach naraz. Nie poprzez rozpraszanie swojej uwagi, nie poprzez takie łapanie się, a tu trochę tego, trochę tego. Przez taką strategię, trochę skakania jak małpka po drzewie, będziesz mieć wrażenie faktycznie, że wszystko leży w gruzach, jest ruiną absolutnie, wręcz czasami może nie do naprawienia i wszystko jest nie tak, jak trzeba. No nie róbmy sobie tego. No nie, tym filmem chcę ci o tym przypomnieć. Pozwól sobie na rozwój jednozadaniowy, czyli stawiasz ten krok i skupiasz się na tym kroku. Stawiasz ten krok w jednym kierunku, w jednym temacie i skupiasz się na tym temacie. A to oznacza, że gdzieś potrafisz w tym momencie ugruntować się znowu w tu i teraz, a nie w jakichś potencjalnych, alternatywnych przyszłościach, które się jeszcze mnożą do gigantycznej ilości. Setek spraw, które trzeba koniecznie, niezwłocznie naprawić i gdzieś tam poprawić. Nie. Tak się nie da, dlatego że ilość naszych godzin i dni na tej planecie jest ograniczona. Dlatego szanujmy je, każdą pojedynczą godzinę. Jeżeli ciągle, i tu wracam do tego, co powiedziałam, ciągle jesteś gdzieś na jutro, wszystko żyjesz mentalnie w jutrze, a nie w dziś, no to ta dzisiejsza chwila, która jest jedyną rzeczą, jaką mamy, gdzieś się rozprasza, przelatuje, rozsypuje. I tak naprawdę to jest marnowanie czasu. Taka faktyczna definicja. I właśnie teraz, kiedy powiedziałam ci o tych wszystkich rzeczach, chcę zrobić taką pauzę na to, żeby powiedzieć tobie coś od strony nie psychologa czy kogoś, kto ci tutaj tworzy te treści, coś ciebie uczy, tylko po prostu człowieka. Mianowicie ze wszystkimi swoimi dobrymi intencjami, jakie mam tworząc ten kanał i chęcią dzielenia się wiedzy, która według mnie i mocno w to wierzę pomaga, też i także mogę się nieintencjonalnie przyczyniać do tego poczucia, że potencjalnego widza i widzki, do tego, że jest tak dużo do nadrobienia, że jest tak dużo we mnie źle. Zobacz, jak dużo tutaj jest tych filmów i wszystkich tematów, i ja muszę to ogarnąć. Ola Boga. Więc jeżeli gdzieś tak jest, to chcę ci coś wytłumaczyć. Jak ja to widzę, może to będzie dla ciebie pomocne. No więc czasami nawet mawia się, że filmy stworzone na danym kanale na YouTubie są jak biblioteka. No i one są biblioteką. I w ten sposób tobie je oferuję. To jest pewna biblioteka, do której możesz przyjść i sięgnąć po tą książkę, która akurat gdzieś ciebie ciekawi albo jest ci po prostu potrzebna. Ale to na pewno nie oznacza, że mówię ci, przeczytaj teraz te wszystkie książki w bibliotece. Czy ci się przydadzą, czy nie, czy lubisz je, czy nie, czy uważasz, że to jest temat, który ciebie dotyczy, czy nie. No nie, powoli. Daj sobie spokój, zwolnij tempo i nie musisz czytać wszystkich książek w bibliotece, jakie istnieją. Podobnie taka analogia przychodzi mi do głowy, jak przychodzisz do apteki. No, dlatego, że coś ci doskwiera, gdzieś coś fajnie jest zaleczyć i zatroszczyć się o coś. A to nie oznacza, że z tej apteki wynosisz wszystkie leki, je od razu połykasz. I syropy, i maści jeszcze nakładasz na siebie. Nie. Po prostu wiesz, co ci dolega i sięgasz po tą jedną rzecz.
i prosisz o tą jedną rzecz. To jest takie podejście, które mogę ci zarekomendować. Także do tego, co ja tworzę. Oczywiście nie tylko do tego, co ja tworzę, ale także do bibliotek, tak samo do tych faktycznych, autentycznych, do tego, co widzisz w księgarniach, do tego, co widzisz na rynku podcastów czy filmów takich jak ten. To jest strategia bardziej pomocna i bardzo związana z tym punktem 3, o którym mówiłam, czyli skupiamy się na jednym. Bierz to, czego akurat potrzebujesz tu i teraz i pozwól sobie być w tym momencie tu i teraz. I nie śpiesz się aż tak strasznie po sięgnięcie po kolejny lek, czy po kolejną książkę w bibliotece. Pozwól sobie zintegrować to, co właśnie przyswoiłaś, to, co właśnie gdzieś zaaplikowałaś sobie. Pozwól sobie na to, żeby często w filmach pokazuje ci jakieś praktyki, co można zrobić, konkretne działania. Pozwól, żeby one się też gdzieś zadomowiły w tobie i w twoim życiu, a niekoniecznie, dobra, spróbuję, dobra, następne. I tak to się staje takim szwedzkim bufetem, do którego wchodzisz i po prostu wszystko zjadasz, nie? No to oczywiście, że można się od tego pochorować. Raczej warto złapać kontakt ze sobą, ze swoim głodem, zrozumieć, na czym on polega i co takiego jest ci teraz potrzebne i sięgać po to, co faktycznie sobie wyselekcjonujesz i wybierzesz. A że jest szerszy wybór, że masz całą bibliotekę, że masz cały wielki stół, to tym fajniej, bo możesz dobrać to, czego ci potrzeba, precyzyjniej. Albo masz opcję, czyli w tym jednym temacie mam to do wyboru, przemawia do mnie opcja B, no to sięgam po opcję B. Ale nie połykaj wszystkich książek tylko dlatego, bo one są. Moim celem tworzenia tego kanału, tych filmów jest zawsze jedno. I to jest spójne z nazwą tego kanału. Dlatego właśnie tą nazwę wybrałam, a nie inną. Żeby pomóc ci żyć lżej. Nie bardziej perfekcyjnie, nie bardziej wydajnie, nie w większym napięciu, tylko z większą zgodą ze sobą. Z większym jakimś powrotem do siebie. Do siebie, do osoby, którą od zawsze jesteś, od zawsze byłeś. A nie zbudowanie teraz od zera. Przekreślamy tą osobę, a budujemy sobie nową. To tak nigdy nie działa. To nie jest zdrowe podejście do siebie i do rozwoju. Jedyne, co chcę ci pokazać przez te różne filmy, to jest to, że są sposoby na to, żeby żyć w większej zgodzie ze sobą. W zależności, którego aspektu dotykamy funkcjonowania człowieka, to dawanie sobie spokoju będzie miało inny kształt. Ale taki przyświeca mi cel i dlatego ci o tym przypominam. Na wypadek, gdybyś właśnie gdzieś trafiła lub trafił w taki ciąg myślenia, jak to dużo ci brakuje. Nie. Są rzeczy, które działają już teraz. No i przede wszystkim naprawdę ten dzisiejszy moment, ten teraz moment, w którym sobie siedzisz, oglądasz to, słuchasz mnie i pijesz sobie to cappuccino albo herbatkę z dzikiej róży może, to jest okej. To jest super moment. Jest wystarczająco dobry. A na pewno wystarczająco dobry, żeby dać sobie spokój. Oczywiście liczę się z tym, że być może to wypalenie rozwojowe ciebie dotyczy i dotyka bardzo boleśnie. Jeżeli masz ochotę przegadać na przykład tą sprawę, zapraszam na konsultację 1 na 1 online. A jeżeli szukasz treści, które są do czytania, nie do oglądania, raz w tygodniu wysyłam newsletter. Tak samo, to przyświeca mi ta sama myśl. Jak pomóc ci żyć lżej, a nie jeszcze więcej na siebie naciskać. Także jeżeli szukasz takiego źródła, to zapraszam do zapisu. Daj mi znać w komentarzu, jak się odnajdujesz w takim temacie. Czy żyjesz gdzieś jutrem i już w jutrze, już żyjesz na zaś, czy po prostu tu i teraz, tak jak jest? Czy pozwalasz sobie na takie momenty, jak one wyglądają?
Każdy komentarz, każde kliknięcie, subskrypcja to jest wsparcie tego, co robię, więc z góry Ci za to dziękuję. Podobnie tak jak innym wszystkim osobom, które są aktywne na platformie Patronite oraz Buy Coffee. Wielkie, wielkie dzięki za Wasze cappuccino postawione mi. I cóż, prawdziwe dawanie sobie spokoju nie polega na nieustannym pędzie, nieustannym rozwoju. Nie polega na nieustannym robieniu z siebie lepszej wersji siebie. Nie. Bardzo często polega na tym, że sobie pozwalasz być. Pozwalasz sobie na to, co i tak już jest. To już istnieje. Tylko że bardzo często stawiamy opór, ciągle przenosząc się do czegoś, co niby to ma być w przyszłości. Powrót do tego, co jest, co już istnieje, a dlatego nie trzeba z tym nic robić. To są super cenne momenty, o których mam nadzieję, że dzisiejszym filmem Ci przypomniałam. Dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się następnym razem.